bo dzisiaj nie jest tak bardzo zachmurzony. Widać kawałki niebieściutkiego nieba. No i teraz takie niebieskie niebo kusi, żeby pojechać dalej. No, ale tutaj trochę rzeczy mam do zrobienia, więc jednak dzisiaj zostanę tutaj. Wczoraj właśnie oglądając przyczepę zauważyłem, że tutaj w prawym kole jedna szprycha pękła. Muszę ją wymienić. Z tym będzie trochę pracy. No i przede wszystkim kąpiel. Zaraz po śniadaniu zaczynam akcję. Kąpanie. No i wstałem dzisiaj bardzo późno. Dobrze mi się spało. No jest 8:30 już. Obudziłem się o 8:00. Myślałem, że gdzieś dopiero 7:00, a tu już 8:00. No a dzisiaj tutaj sobie zjem śniadanie po tej stronie, no tam będzie się gotowało. Tak, o właśnie, trzeba wstawić. O, to jeszcze po herbacie ten
koszyk. No i znów nie odkręciłem gazu. Dzisiaj, ponieważ nie spieszę się, to zrobię sobie jajecznicę. Bo to zawsze więcej czasu zajmuje. Później mycie patelni. A skoro nie jadę, to nigdzie, to mogę tutaj porobić sobie przy kuchni trochę. Ale zrobię jajecznicę z dodatkami. Najbardziej urozmaicona była. No, będzie to taka jajecznica po bałkańsku. Właśnie z tymi
warzywami i z serem feta. Tylko ser feta trzeba trochę pokruszyć. Jeszcze dobrze by było, gdyby była kiełbasa, na przykład właśnie chorizo, taka dosyć ostra. Ale nie mam takiej kiełbasy, więc zrobię wersję wegetariańską, no bo nie wege, bo jajka są. To chyba muszę przestawić, bo to będzie przeszkadzać. Lepiej byłoby tam siedzieć, ale tam będzie gorąco. Ogrzewanie już wyłączyłem. Na bok jeszcze chodzi. Włączę, żeby tutaj mi zimne powietrze nie wiało. Tam tylko wyciąg działa. Także tutaj wyciąga z nad kuchni powietrze. No, teraz tutaj mogę te jajka wbić, żeby później było szybciej. Jeszcze pojemnik na śmieci. Tu są śmieci bio. Już mam gotowe. Te kawałki ręcznika może jeszcze się przydadzą. No, myślę, że już można to trochę doprawić. A sól to do jajek. Sypię.
No ale na razie niedużo. 110 W tylko dają panele. No ale tu w zasadzie tylko jeden jest wystawiony tak na ten. Z tych dużych 200 watowych to tylko jeden jest wystawiony tak całkowicie na słońce. No ale to też nie za dużo. 110 W. To ten jeden powinien dawać tyle. Tak. Teraz ta podkładka rozpraszająca będzie działać jak grzejnik tutaj. No jednak tutaj w środku się trochę przypaliło. Bo ta patelnia jest kiepska. Ona się wybrzuszyła i dotyka tylko jednym punktem niemalże. Nie, jednak patelnię muszę zmienić jakąś. To nie jest dobre. Mimo tej podkładki rozpraszającej to nie smaży się dobrze. No to testuję, jak tutaj wyszła mi ta jajecznica po bałkańsku. Normalnie. Smażyłem to na oleju z tego z serafeta. On z takimi ziołowymi przyprawami jest. I teraz tutaj też fajnie tak czuć te ziołowe przyprawy w jajecznicy. To zamarznięte jezioro przypomina mi zamarznięty Bałtyk. Pewnie tego roku mocno zamarzł. Bo ostatnie lata raczej mało było lodu na Bałtyku. Ja pamiętam, na Bałtyku byłem właśnie w 2010 roku, gdzie była taka dosyć ostra zima, mroźna. I jednym statkiem płynęliśmy na północ Finlandii do załadunku wyrobów metalowych, głównie blachy, pręty jakieś tam różne. Finlandia ma dużo stalowni. To w tym porcie musieliśmy czekać gdzieś do godziny 9-10, żeby zacząć załadunek, ponieważ było poniżej minus 30 stopni. Tymczasem te urządzenia przeładunkowe, żurawie portowe mogły pracować
tylko do minus 30. Czekaliśmy, aż podniesie się temperatura do minus 30, dopiero zaczynaliśmy. Gdzieś tak koło 9 dopiero było na tyle ciepło, jeżeli to można nazwać minus 30, że to jest ciepło, żeby zacząć załadunek. No i załadowaliśmy to i właśnie w drodze już z ładunkiem, czyli statek dosyć ciężki, płynęliśmy przez lód i często trafiają się takie zwały lodowe, gdzie potrafią zatrzymać statek, bo tam nieraz jest taki lód na całej grubości, na całej powierzchni lód, że zatrzymuje statek. Właśnie w tamtą stronę, jak płynęliśmy do tego portu, to korzystaliśmy z usług lodołamacza, bo zatrzymał nas lód. Usługi lodołamaczy na Bałtyku są bezpłatne. Po prostu państwa takie jak Szwecja, Finlandia czy Rosja dbają o to, żeby handel cały czas działał mimo zimy, więc nie kosztuje to armatorów ani centa. Po prostu tylko zgłasza się pozycję, na której utkwiliśmy i po jakimś czasie, no czasami kilka godzin, ale przypływa ten lodołamacz, obłamuje lód dookoła statku i potem prowadzi nas. Przeważnie do takiej rynny, bo przeważnie takie są utworzone, one tam cały czas kursują, takie rynny, gdzie ten lód jest cały czas łamany, które takie jakby główne szlaki, żeby żeby statki mogły tam sobie kursować. Z powrotem właśnie płynęliśmy chyba taką rynną właśnie, a przed nami szedł taki nie samochodowiec, raczej rorowiec. Trudno powiedzieć, rorowiec, samochodowiec. No, zwykle te statki mają dosyć duże silniki, mocne, więc on przedzierał się przez ten lód bez przeszkód.
no to ja właśnie starałem się trzymać za nim, żeby nas lód nie ścisnął. Bo jak zbyt daleko byśmy szli tego statku, to lód się z powrotem zejdzie i zatrzyma nas. No i właśnie gdzieś tak około pół mili za tym statkiem płynąłem, czyli 5 kabli. On dosyć szybko płynął, więc ja też musiałem szybko, ale chyba natrafił na jakiś zwał lodowy i zatrzymał się. Oczywiście ja czujny byłem i cały czas, no jadąc tak blisko statku, bo to 5 kabli to jest bardzo blisko. Na lądowe warunki wydaje się, że to jest duża odległość, bo to prawie kilometr, tak? No ale taki statek rozpędzony zatrzymać na dystansie tam pół kilometra to praktycznie niemożliwe. No ale właśnie właśnie on zaczął stopniowo zwalniać, aż się zatrzymał. I ja też na początku nie zwalniałem całkowicie, tylko tak delikatnie. No ale on w pewnym momencie się zatrzymał i zanim ja to zauważyłem, no to wtedy trochę czasu minęło, no ale później dałem całą wstecz i dosłownie chyba 50 metrów za jego rufą się zatrzymałem. Bardzo, bardzo blisko. 50 metrów w warunkach takich morskich to jest prawie na dotyk. No i ale później ruszył, no i tam przez radio zawołał mnie, mówi, żebym trzymał trochę większy dystans. No ale później lody były trochę chyba mniej grube, mniej zwałów było i jakoś podążaliśmy za nim bez przeszkód dalej. On niejako służył nam za lodołamacz, bo nasza maszyna była zbyt słaba, żeby przepchnąć się przez ten lód samodzielnie. No i właśnie tak jak na Bałtyku jest taka duża zima, to do końca marca jest lód tam na Zatoce Botnickiej. Żeby zaoszczędzić na gazie, to teraz nabiorę wody, zostawię tutaj na słońcu, to trochę się ogrzeje. Później doleję tam czajnik tylko gorącej wody, żeby taka lodowata nie była i wykąpię się w takiej wodzie. Nie będę podgrzewał całości.
skoro dzisiaj mam dzień gospodarczy, to zarządziłem wietrzenie materacy i kołderek. Rower już się ładuje. Teraz zrobię porządek z tymi śmieciami. Gdzieś się tam zaniosę i zakopię. Zanim zabiorę się za kąpanie, jeszcze nazbieram trochę chrustu na ognisko, bo jakieś takie chmury idą. Nie wiem, czy nie będzie znowuż jakiegoś przelotnego deszczu. Ale tutaj dużo jest w pobliżu chrustu, także szybko nazbieram. Wczoraj tak mocno nie padało, to tutaj jakieś suche leży. Bardziej to lubię te, co nie leży na ziemi, tylko właśnie tak w powietrzu wisi. No to chyba nie jest suche. Ta gałąź chyba. Chociaż tutaj bez kory jest kawałek. Ale tutaj widzę, leży coś na tym w powietrzu. Także trochę tutaj tego będzie. Tak. Wszystko to, co nie leży na ziemi, będzie suche. Tu stąd można trochę wybrać tych, co w powietrzu wiszą gałęzie. 5 minut i mam drewna wystarczająco na ognisko. Tutaj zrobię w tym samym miejscu, żeby nie wypalać trawy gdzieś w innym. Tylko to później to ognisko zrobię, żeby te panele przestawić gdzieś dalej, żeby iskry nie leciały na panele. Niestety to nie jedna szprycha, a dwie. Te wszystkie tu z jednej strony. Chciało być jakieś uderzenie.
Urwały się tutaj przy tym wianuszku. Nie tutaj. Teraz muszę ją wygiąć, żeby dało się włożyć. I teraz ją wyprostuję z powrotem. Na ile się to da, oczywiście. No, nie ma tu dostępu za mocno. Ponieważ ona teraz jest wygięta, no to trzeba ją mocniej dokręcić, bo ona będzie i tak się luzować w miarę prostowania się. Podczas jazdy ona będzie się prostować powoli. Tak jak tu reszta. Dobrze. No tak, poszła nieźle. Pogoda jest odwrotna do prognozy. Teraz miało się rozchmurzać, a rano być pochmurnie, tymczasem było odwrotnie. Rano pochmurnie, znaczy rano słonecznie, a teraz pochmurnie. I teraz tu panele niewiele produkują prądu. Tak zastanawiałem się, czy zabierać te gumiaki. No. Śniegu nie ma, ale dobrze, że wziąłem, bo tu będzie wygodniej myć te naczynia. Tak z wysokiego brzegu musiałbym się mocno schylać. Woda lodowata. No, teraz najgorsza patelnia.
Niestety te chmury idą stamtąd, a tam widzę niebo całe zachmurzone, także chyba dzisiaj będzie kiepsko z tym ładowaniem. No ale na razie jeszcze panele dają radę. Już trzymam tutaj zamknięte drzwi, żeby ciepło było w środku, bo niestety ochłodziło się. Woda nie będzie ciepła, ale będzie też zimna. No, spróbuję. Jednak zimna woda. Ale wodę wykorzystałem prawie całą.
zwykle mniej wykorzystuję. No tam trochę jakby niektóre miejsca jakby wyglądają na niebie, jakby były niebieskie. Być może jednak będą przejaśnienia, a przynajmniej nie są ciemne, jasne są te chmury. Może jednak coś się przejaśni. No. I teraz można przystąpić do drugie śniadanie, lunch, czy jakiś taki inny posiłek. Tutaj można podłączyć tą lampę, jak się ładuje. Dobrze. Bateria roweru już się naładowała. Dlatego tutaj te napięcie wzrosło. Myślałem, że to lepsze ładowanie jest, ale nie. No teraz zaczyna coś, słońce wyszło na chwilę. No już się chowa. Jest godzina 13. To myślę, że tak o 17 zjem obiad. Czyli gdzieś tak po 16 już zacznę ognisko palić i tak, żeby na 17 było gotowe. No, teraz 300 watów elektrownia osiągnęła. I widać, napięcie rośnie. Trochę tutaj robię filmy, porządkuję wideo, ale tak tutaj słońce teraz operuje mocno, że w środku jest 27 stopni. Musiałem okno otworzyć, mimo że nie ma żadnego ogrzewania. No, ale wszystko się ładuje, a to już naładowane. Dobrze, to też. Tutaj podłączę telefon, chociaż on jest naładowany prawie na full, ale niech doładowuje się. Nawet jak tam brakuje mu tam 3% mu brakuje do pełna. Niech się ładuje. Tu jest naładowane, to... A tu jakieś latarki może jeszcze. Ta jest chyba naładowana. To naładuje.
Skończyłem na razie, bo tu już chyba 15 po, tak? No, 16:15. Idę działać z tym z ogniskiem. Nałożę na ognisko. Aha, sałatkę chyba mam gotową. To nie będę musiał robić. No ale tutaj przygotuję sobie coś. Dobrze. To na razie odłożę tam, żeby nie przeszkadzało mi tutaj w jedzeniu. No, trochę się zbiera śmieci. Dobra, później to załatwię. No to trzeba by założyć bluzę, bo już trochę tak chłodno, bo lekki tam jest ten. Ale to na zewnątrz założę. Ile wystarczy?
No tutaj już cień pada na panele z tych drzew, także już jest duży spadek wydajności. No, teraz już jest mały pobór prądu, także to, co się tam ładuje, to już dużo nie bierze. Tutaj te dwie ładowarki do tego, do baterii silników kół dużo brały. Jak to wyłączyłem? No, wygląda na to, że one są pełne. Może nie całkiem, ale prawie. No, takie małe ognisko jest w sam raz, akurat na zagrzanie kiełbaski. Tu już prawie się wypaliło, a kiełbasa już jest prawie gotowa. No, myślę, że już jest gotowa. Ale tu w środku jest zapach. Jeszcze póki inwerter działa, to jeszcze kamerę doładuję. Dzisiaj już chyba na zewnątrz nie będę jej używał. Jest surówka gotowa, no. Wiosenna, proszę. Nie wiem, czy wiosną pachnie, ale dobrze. Ketchup czosnkowy. Jeszcze popitka nieotworzona. Może teraz już wszystko jest.
Taka zwykła, najtańsza kiełbasa jest chyba najlepsza na ognisko. Sprawdzę się zgodnie z planem. No, nawet trochę przed czasem. 16:50. Planowałem, że o 17 będę jadł. Ale mniej więcej. No dzisiaj bardzo udany dzień. Zrobiłem wszystko, co chciałem. No, zatrzymałem już inwerter, bo to ostatnie chwile słońca. Niech trochę się tu akumulator podładuje na noc. To też już naładowane. Dobrze. Przestawię teraz trochę te panele, żeby jeszcze lepiej zbierały te resztki słońca. Tylko dopiję piwa. A dzisiaj piękny dzień był. Ale jutro od rana ma być słońce, także dzisiaj się już tak zbiorę, żeby jutro szybko dosyć wyjechać stąd. Żeby tam być na miejscu wcześniej. Znaleźć dobre miejsce. No bo nie wiadomo, czy to miejsce, które wybrałem, to na pewno jest dobre miejsce. No, sprowadziłem się z powrotem do przyczepy. Teraz te wszystkie będę poustawiać tam. To są te brudne rzeczy, które zdjąłem z siebie. Dobrze. Tutaj. Okay. Brudne rzeczy to tutaj worek. Żeby coś spadło jeszcze. Czekaj, to stąd. Płyn do mycia naczyń.
Tutaj już kamery nie będę ładował dzisiaj. To później na zewnątrz zapakuję. Ten kabel też pójdzie na zewnątrz. O, shit. Temperatura szybko spada. Teraz chyba napalić w piecu. Taki minimalny płomień, żeby tutaj gorąco się nie zrobiło za bardzo. No, to będzie bardzo zimna noc. Już jest mróz. Teraz byłem na ostatnim siku. I no jest już szron. Tutaj pokrywa panele, pokrywa to brezent i trawę. I jest wilgotno na zewnątrz, bez 60% wilgotności. Także takie przenikliwe zimno. A jest dopiero 21. Tu chyba trzeba będzie wziąć, oprócz tej kołderki, jeszcze kocyk wyciągnę i przykryję się tym razem. Tak, to chyba będzie najzimniejsza noc z tej wycieczki, bo później zdaje się pogoda będzie bardziej taka, bardziej pochmurnie się zrobi. Chociaż teraz chyba 3 dni będą takie słoneczne w dzień, a w nocy mroźne. Niebo jest rozgwieżdżone. Widać mnóstwo gwiazd. Bardzo ciemno jest dookoła, dlatego dobrze widać je. No to będę szedł spać. Już teraz myślę, że o 6 wstanę. Na 7 gdzieś śniadanie. No i wtedy gdzieś koło 10 wyjazd. Już panele przestawiłem na wschodnią stronę, żeby patrzyły. Jak tylko po 6 zacznie coś tam prześwitywać słońce z pomiędzy tych drzew, to no po 6 nie, może 6:30 iść dopiero, bo tutaj góra zasłania trochę widok. Więc tak 6:30 zacznie tam trochę świecić, to zaczną od razu pracować panele. No dobrze. Trzeba ten kocyk od razu wyciągnąć. Żeby się
nie mordować w tym w nocy. Kacyk na wierzch kołderka. No i jakoś przeżyje tę noc. No. Na razie mam tu w środku 20 stopni, ale jak się tak zakryje, to szybko spadnie do 15. No to do następnego odcinka.